tym nagraniu opowiemy sobie co nieco o obróbce plastycznej, spawaniu i zgrzewaniu i o połączeniach śrubowych i nitowanych. Na koniec powiemy sobie co nieco o druku 3D. Obróbka plastyczna to metoda obróbki, podczas której kształt materiału jest zmieniany przez jego trwałe odkształcenie przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Podstawowe metody to walcowanie, kucie, wyciskanie, ciągnienie i tłoczenie. Walcowanie polega na kształtowaniu materiału między obracającymi się walcami, tarczami lub rolkami. W ten sposób otrzymuje się płaskie blachy. W procesie wyciskania materiał jest umieszczany w matrycy i poddawany naciskowi stempla. Następnie wypływa przez otwór matrycy, doznając wydłużenia kosztem zmniejszenia przekroju. Tutaj widzimy kształtowniki aluminiowe otrzymane metodą wyciskania. Tłoczenie przeprowadza się na narzędziach zwanych tłocznikami i z użyciem pras hydraulicznych. W wyniku obróbki blacha czy inny materiał początkowy przyjmuje kształt nadany mu przez tłocznik. W ten sposób otrzymuje się kształtowe wytłoczki. Spawalnictwo to technika wytwarzania obejmująca procesy łączenia konstrukcji za pomocą ciepła. Cechą wszystkich metod spawania jest stopienie brzegów łączonych części oraz stopienie spoiwa, czyli materiału dodatkowego przeznaczonego do wypełnienia obszaru pomiędzy tymi częściami. Z roztopionego materiału powstaje po zakrzepnięciu spoina, która jest elementem powstałego złącza. Podczas grzewania nadtopieniu ulegają końce łączonych elementów przy jednoczesnym zastosowaniu docisku i energii. Lutowanie to połączenie uzyskiwane za pomocą lutu, czyli spoiwa mającego niższą temperaturę topnienia niż łączone materiały. Na diagramie widzimy podstawowe typy złączy spawanych. Podstawowe metody spawania to spawanie gazowe, czyli acetylenowo-tlenowe palnikiem, spawanie łukowe ręczne elektrodami otulonymi, spawanie łukiem krytym, spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie argonu, metoda TIG, spawanie w osłonie gazów, metoda Malchimic, spawanie plazmowe, spawanie wiązką elektronu. Zgrzewanie może być elektryczno-oporowe, tarciowe lub dyfuzyjne. Zamiast omawiania tych metod po prostu pokażemy to na filmikach. Żelazo czuje się póki gorące. Pada w trybiące, napędzające całe agregaty, stałe aparaty, robotyka działająca odporna wtedy. Zmęczenie materiału nie ma prawa bytu. Siła odśrodkowania. Połączenie nitowe uzyskuje się przez wywiercenie w łączonych przedmiotach otworów, a następnie założenie i zamknięcie nitów. Otwory na nity są wiercone lub przebijane. Łeb założonego nitu podpiera się kształtowym spornikiem, a wolny koniec wystający z drugiej strony otworu zakuwa się za pomocą zakuwnika. W ten sposób powstaje drugi łeb nitu, tzw. zakuwka. Po zanitowaniu łączone elementy są do siebie dociśnięte, co pozwala na przeniesienie za pomocą tarcz działającej na połączenie siły tnącej. Gdy siła tnąca przekroczy wartość siły tarcia, nity poddawane są obciążeniu ścinającemu. Generalnie połączenia nitowane możemy zauważyć na starych mostach. Tam widać właśnie, że one nie były spawane, tylko nitowane.
Połączenia gwintowe są połączeniami kształtowo-ciernymi, w których tarcie odgrywa rolę uboczną i przeważnie służy do zabezpieczania złącza przed samoczynnym odkręcaniem się. Generalnie chodzi tu o gwinty, zarówno zewnętrzne na śrubach, jak i wewnętrzne w nakrętkach. W szczegóły obliczeniowe nie będziemy wchodzić, bo to nagranie jest postarane na 30%. Druk 3D to zbiorcze określenie na wszystkie techniki adytywnego wytwarzania części. Ale co to są adytywne techniki wytwarzania? To procesy, w których finalna część powstaje poprzez dodawanie materiału tworzącego daną część warstwa po warstwie. Można to porównać do budowania domu przez murarza, który układa cegły i łączy je cementem warstwa po warstwie. Murarz posługuje się planem, natomiast drukarka 3D buduje naszą część warstwa po warstwie na podstawie programu obróbkowego, który generowany jest na podstawie modelu 3D zaprojektowanego za pomocą programowania CAD. Jest to dokładnie odwrotne podejście do wytwarzania niż w przypadku tradycyjnych procesów ubytkowych. Najbardziej popularną i rozpowszechnioną techniką druku 3D jest FDM. Drukowany element powstaje poprzez precyzyjne nanoszenie kolejnych warstw topionego materiału za pomocą głowicy. Materiał do druku występuje w formie długiej żyłki nawiniętej na szpulę. Najczęściej żyłki te wykonane są z odpowiednich tworzyw sztucznych. Zadaniem głowicy jest topienie końca żyłki i precyzyjne dozowanie stopionego materiału na stół roboczy w odpowiednie miejsce. Najczęściej głowica wykonuje ruchy w osiach X i Y, natomiast stół roboczy przemieszcza się wzdłuż osi Z. Dzięki temu stopiony materiał trafia w precyzyjnie określone miejsce. W metodzie SLS elementy są wykonywane ze światłoczułego proszku, który utwardzany jest za pomocą precyzyjnie dozowanego światła lasera warstwa po warstwie. W specjalnym pojemniku umieszczony jest światłoczuły proszek, którego poziom ustala specjalny zgarniacz. Następnie na proszek w odpowiednie miejsca na osi X i Y kierowana jest wiązka lasera, która utwardza daną warstwę. Następuje ponowne zasypanie powierzchni proszkiem, wyrównanie powierzchni zgarniaczem oraz utwardzenie kolejnej warstwy. W ten sposób warstwa po warstwie powstaje detal. Druk 3D pozwala na szybkie wytwarzanie prototypowych części, dzięki czemu stosowany jest powszechnie w biurach projektowych. Konstruktorzy oraz projektanci dzięki prototypom otrzymywanym za pomocą drukarek 3D mogą dość szybko dokonywać oceny wizualnej oraz funkcjonalnej tworzonych przez siebie przedmiotów czy mechanizmów. Przez to mogą znacznie szybciej udoskonalać swój projekt. Wydrukowany na drukarce element może posłużyć do wykonania próbnej silikonowej czy piaskowej formy odlewniczej. Możemy też wykonać model woskowy i formę gipsową. Dzięki temu można w dość krótkim czasie wykonać próbną serię części przed wykonaniem docelowych form. Tak samo druk 3D pozwala wytworzyć gniazdo na potrzeby jednostkowej produkcji elementów tryskowych. Coraz niższe ceny drukarek sprawiają, że coraz częściej kupują je zwykli konsumenci. Wiele firm oferuje małe drukarki, które zmieszczą się na biurku oraz sprzedawane są zestawy do samodzielnego montażu. Jest wiele darmowych programów do modelowania 3D, które pozwalają na samodzielne projektowanie elementów. Jest również wiele portali internetowych, gdzie użytkownicy za darmo dzielą się swoimi projektami 3D z innymi. Dzięki temu możemy ściągnąć gotowy projekt i go po prostu wydrukować. Ła? Taką przekładnię to by do komarka zamontował.
Ale to było dobre. Kici kici, taś taś. Do lwa, kurwa, do lwa. Nie ma takiej sytuacji. Ale pan bluzga. Można jak najbardziej. Jeszcze ja. Czego mi kieprzy z Forma odlew, dodana konsystencja tego esencja, potężna turbulencja. Żelazo kuje się póki gorące.